się widło. Dokładniej, na początek Chris, brawa dla niego. My name is Christopher Süß. I'm in the industry now for 9 years roughly. I started off with a company called Razer. This is the only time I mention it here. I worked for Razer, no, second time now. 6 years roughly. I built up the brand in Europe on the marketing side. Then I started my own business, a marketing consultant. I just want to introduce Mionix to you. Who are we? What is our vision? What do we have in mind? What differentiates us from the competition? So it should be a fun time already here. Party is later on, but we should have fun here as well. So don't hesitate to take pictures or anything. Let me quickly tell you about Mionix. Who are we? Mionix is a Swedish brand. I think that's very special in that industry already, since it's very Asian dominated nowadays. It's around for actually a couple of years already. Mionix started off in 2007. It was founded by a guy called Peter. Peter is still with the company, by the way. He was 19 years old in 2007 and he tried to find a gaming mouse that he really liked. And he couldn't find any on the market, so he was like, okay, then I built it my own by myself. So he started off literally with a foam brick, and he started cutting with a knife and with sandpaper and shaping it out until he had like a prototype that he really liked, and he redefined that all the time. And then he had that prototype, but then he didn't have any possibility to manufacture it. So he went online, he started a little bit of online gaming, gambling, a little bit of stock exchange. So he made his first couple of $1,000, bought a flight ticket to China and to Shenzhen, which is the Silicon Valley of hardware. And he tried to find a factory who would build his mouse. And that was actually how Mionix was started, by this 19-year-old guy, a couple of years ago. Anytime, I think it's important for you to understand where we're coming from. So it's really that one guy who had this vision of building the best gaming mouse on the market went to China and actually fulfilled his dream. And now it's where we are today. So during the past years, we were quite popular in Scandinavia, Nordics, a little bit in the US, but we never expanded really outside of the Nordics. And this is changing now. This is changing now. We get a new management on board last year, a new CEO. I come to that a little bit later. I joined also last year, and we sat together and we thought, how do we approach that? What is Mionix standing for? What do we try to achieve with that brand? And looking back at the days, I can say we are an industry pioneer. Right, 2007, that was still when gaming was more or less in its infancy with gaming peripherals. We had one of the first mechanical keyboards, for example. We have the headquarters right now in Malmö, Sweden. We have also a sales and marketing office in Hamburg, in Germany. This is where I'm based. We have really top talent on board. Top talent means people who know what they are doing. I mean, my background is this company I don't mention anymore now. We have another guy who built it up with me together in Europe. We have guys from Samsung, from BlackBerry, from a company called Polaris. I come also to that a little bit later. And we are growing right now like wheat. Okay, it's really great to see that now.
how quickly actually we are growing from just a decision a year ago to really go in big, and where we are right now. And this is also the result why we are here together now today, because we are entering the Polish market. Before I told Roderick we got a lot of demands already 1, 2, 3 years back from Poland. Actually, people would buy from US or from Scandinavia, put additional $20 just for shipping the products over. So we saw the demand for being here, and now finally we are happy that we found the right partner with impact and really entering the Polish market. What is our vision? Okay, we have big plans. Okay, really big plans. We want to own the desktop experience. Own the desktop experience. That doesn't start like with a mouse or a keyboard. We want to see the desktop as a whole. Okay, because this is a space where most of you and I spend probably half of your life, you know, with the desktop. And some might have photos of the family there, some have plants or something. It's a personal space, you know, of where you express yourself also. So you should see that as a whole. So this is our vision. We really want to own that desktop experience. How are we going to do that? We are aiming for nothing less than actually crafting gaming products that define our time. We are aiming for products that will change the way the industry and the desktop is today. And I give you a glimpse later on with the ASPG. I come to that. How's our positioning? Okay, we believe that we are a little bit, everybody probably says that we are a little bit different than the other, blah, blah, blah. But we live and breathe that. Okay, because I have been in the industry for so long that I can hardly see any innovation anymore in the peripheral markets. Google Oculus Rift, we love that. That's a side, totally, I love it. I can't wait to see it. But that's a side, really. I mean, putting or taking out a single color LED, putting a multi-color LED into a mouse, this is no innovation. This is nothing that really helps me getting better as a gamer or changing my experience. You know, this is one thing that we defined when we got together for one of the first times. That we said we don't want to do that. We don't want to put lipstick on a pig. Because this is what we see recently in the market, or for the past couple of years already. What I mean by that is, you take an existing product, you put some LEDs in there, and you call it killer for killers. I don't know. This is marketing BS, okay? This is something that we don't believe in anymore. Why? Because even the daughter of my CEO, she's like 7 years old. She can go online and check in 1 minute if a product is good or crap. Today it's so transparent. The market is, you have the forums, you have reviews online, you know. So we think that the days of putting lipstick on a pig are over. That is something that we definitely not want to do. The second thing that we believe in. We believe, and of course this is also due to the background of some of us and the whole change in the technologies, that software is going to eat the hardware. So what do I mean by that? I had an interview today, and I found a pretty nice example, I think, for that. Do you know the Tesla, the car, the electronic car? Okay, cool. The Tesla is a piece of hardware. It's just a piece of hardware. It's beautiful design, but it's a piece of hardware. The great thing about the Tesla is actually just yesterday they announced an update, a software update for the car. So you would download the update, and the software will keep your car in the lane. It will park for itself. It's an automatic driver basically, and this is just achieved by the software. So you buy a piece of hardware, let's say a mouse, but in half a year's time or in a year's time, it will behave totally different. It will be much more intelligent. That is what we mean. Software is going to eat the hardware in the long run. The innovation will come from the software, because there's only so much you can do with the hardware.
our mice are already, when you touch and feel it later on, you will say, oh wow, this is close to perfect. But the innovation driver will be the software. This is what we believe in. And the third thing, which is our credo, and this always comes first, it's all about the craftsmanship. Yeah, craftsmanship, funny word, huh, for IT, I know. But what do we mean by that? Craftsmanship means everything that goes into your product. The passion, the eye for detail, the performance, the quality, the materials you're using. This is the basic. This needs to be there. Craftsmanship comes first. Based on that, you can build on the software and everything. But if you don't put focus on the craftsmanship, where there's no room for that anything breaks, no room for quality issues, for anything actually, not good enough performance. This is what always comes first. And you can see that with our newer packagings and everything, this is all about craftsmanship. It starts from the experience when you unpack a product to the service side, when you have any issue. So, let me give you an example of what I said earlier about we believe in software. What we are going to create is what we call hardware 2.0. Another funny term, huh? Hardware 2.0. Anyway, we have started last year in December a Kickstarter project, more than $100,000 for this project. So what is it? It's a mouse that has inbuilt sensors. Multiple sensors that measure your stress level while gaming. With the software that is behind, actually it's not, nothing crazy. We just put in some sensors in there, and the software is the really interesting thing because it lets you track your heart rate, your skin response, which is like the conductivity of your palm while you game. So that means it measures your stress level. It's a software. It works with any game. It's an overlay. It works with any game, Counter-Strike, World of Warcraft, whatever you are playing, and it lets you actually, on one side track, on the other side monitor while in game, analyze after the game, and also share it on a social page wherever you want and your data while you game. So why is that important, or why is that so cool? Let me give you an example for the share, because I think that's the most exciting thing. Esports, big thing. So imagine you watch a final match of two Korean guys. They are really like fighting each other, and you can see on the screen with an overlay, wow, one guy is getting really stressed out. You see this heartbeat, his stress level is going higher. You see he's getting nervous, he's starting making mistakes. You hear the crowd going crazy already, oh no, he's screwing up. And the interviewer, or the moderator, he can talk about statistics like it's normal nowadays in football, for example. Statistics are so normal. They go like, okay, ball possession, whatever. The interviewer is asking, hey, you didn't perform, you only ran like 8 kilometers today. Imagine that in esports. We want to bring that in esports. And also, every professional sportsman nowadays is tracking every single thing to get better. He's taking care of his nutrition, what is he eating, what is he drinking, what is his training plan. And it's getting more and more professional in esports as well. So we provide a tool for esports, for example. Okay, for streaming, the moderator, as I said, he can ask questions afterwards. What happened here? Your pulse went up. This where when you made mistakes. But also talking about game developers, for example. We get approached by game developers because they said, how cool is that? Let's say you're playing a shooter game, and I gave that example earlier today. You play a shooter game, Battlefield or whatever, and you are stressed. Your palm is sweating, so the mouse can actually feel your stress, and your character in-game gets a sweat drop running in his eyes, and the vision gets blurry, for example, because that's real. You are stressed, so your character is stressed. Another example would be you're playing a horror game. And you're totally freaking out, because there are so many creeps, and the game could
could become dynamic. They could say, okay, this guy is totally stressed out, we should go a little bit easier on him. Or he's totally relaxed, send more creeps in. You know, that makes it so fascinating actually. The possibilities are just endless. So, and this is just a glimpse of what we are planning actually in the future. Okay? We open the door a little bit. Where this will be going, we will see. I think this is something really that brings that innovation back to the industry. This is what we want. It's okay, Roderick. So who's the typical MIONIX customer? Okay, I just wanted to talk about this a little bit, the MIONIX mob. This is something that we launched like 2 weeks ago. It's a group of YouTubers and streamers that we are supporting. We provide them a platform, a network. They can connect to each other, and they don't have to be like really big, you know, or anything. We're just looking for special characters. Characters who have something that we like, that we find enjoyable, and we support them to grow their YouTube or Twitch channels. And these guys, we picked them because they are already buyers or fans of MIONIX. So what you see here is actually kind of the typical MIONIX buyer. What we usually see, they are a little bit mature not only in terms of age, but especially because they are very well informed. They are opinion leaders in their peer group. They look for information before they decide what product to buy. And they are very enthusiastic about it. So I said we picked them because they are already fans. They were already promoting MIONIX in their streams without us doing anything. And by the way, still, they don't get anything from us. We are not paying them. We provide them with a product if they want. But they are pure fans. And this is like, these guys are our customers. They look like that and they are enthusiastic like that. So, but I have talked a lot about like how cool MIONIX is and everything. You know, you can, of course, because I'm from MIONIX, but it's also press and what other people think that we do something very right. And I put up some examples here, like Wall Street Journal, for example. That's the real Wall Street Journal. They pick us as one of the 3 perfect gaming nights for non-gamers, for example, as well. We got elected by PC World, not the smallest magazine, also one of the 6 absolute best gaming nights in 2014. We got elected the best gaming headset in Nashville, which is over there in 2014. So we are very well known already. Let's start that and let's bring that to Poland. But to talk more about the products, I think the best person that can talk to you would be Roderick. I think, Roderick, are you taking that in Polish? Yes, I will. Yeah. Okay, so now you can relax because it's in Polish again. But this is just, I want to give you an idea about how we're thinking, what we are, you know, why are we different. I hope I was able to get that across. I will be here for questions, of course, afterwards. And for some drinks and stuff. So whenever you need anything or have questions, feel free to ask me. I hope it was not too long and you understood everything. Okay? Roderick, yours. Nazywam się Roderick Powolski, jestem produkt menadżerem marki MIONIX w firmie Impact. Impact jest dystrybutorem sprzętu dla graczy, część z Was pewnie zna. Mamy w swoim portfolio dość sporo nowych marek. I właśnie od jakiegoś czasu dołączył do nas MIONIX, jesteśmy z tego dumni. Możemy właśnie mieć tą markę pod naszymi skrzydłami. Głównym takim core oferty MIONIXowej są myszki. W tej chwili po premierze nie tak dawno Castora są to 3, że tak powiem, korpusy myszki dla graczy tak zwanych oburęcznych, uniwersalne, czyli avior, to będzie nam avior. Z prawej strony Naos, myszka ergonomiczna. Są te 2 modele już na rynku od ładnych paru lat. Oraz po środku widzimy właśnie nowość, to myszka Custom. Co jest ciekawego w tych myszkach, każda ma taki określony typ chwytu. Tutaj mamy na przykład w nawiasach Naos typowo na palm gripa, ergonomiczna myszka, sobie może tam grać godzinami. Nawet dobra do biura, bardzo wygodna, ponieważ ręka sobie na niej spoczywa. I można naprawdę wiele godzin spędzić przed komputerem dzięki właśnie tej ergonomii.
Potem mamy właśnie Aviora, Avior wchodzi już w taki bardziej chwyt, tak zwany szpon, bardziej taki gamingowy, że tak to nazwę. Jest to bardziej uniwersalna myszka, jak wiele na rynku podobnych, które sobie upodobali naszych graczy CS-a. I właśnie powstał custom pomiędzy, czyli ta myszka tak naprawdę pozwala na dowolny typ chwytu. Ale co jest też ciekawe w jej budowie, tego może nie widać, ale jak tam Państwo sobie podejdą do tej myszki po prezentacji z prawej strony, ona pozwala tak jakby nauczyć chwytu. W pewnym sensie, jeśli ktoś nie ma już takiego typowo określonego typu chwytu, to trzymając ją w dłoni ta myszka tak naprawdę wymusi, ale w pozytywnym względzie, określony typ chwytu przez gracza. I to naprawdę działa, to jest naprawdę fajne. A jeśli już nawet ktoś ma jakiś wyrobiony typ chwytu, to ta myszka pozwala mu ją komfortowo używać. Tak długo oczywiście, jeśli nie wkraczamy tu w jakieś ekstremum bardzo małej ręki lub bardzo dużej, no ale wiadomo, nie może być wszystko dla każdego. I to są te 3 modele. Na chwilę obecną Castor jest, że tak powiem, jeden. Avior i Naos dzielą się na modele, tutaj widać 8200, 7000 oraz 3200. Są to modele, które różnią się w zasadzie między Aviorem oraz Naosem. W środku nie ma różnicy. To jest różnica tylko w korpusie. To samo między modelami 8200, 7000 i tak dalej. Natomiast różnica między modelami np. 8200 i 7000 to po prostu różnica na przykład sensora. Naos 8200 oraz Avior 8200 są to myszki laserowe. Natomiast Naos oraz Avior 7000 oraz 3200 to są myszki optyczne. Co siedzi w środku? Taki bardziej geeky stuff. No, w Aviorze, właśnie w laserowych siedzi Avago 9800, dokładnie. a w optycznych Pixar Pen 3310. Tak, w 7000 dokładnie. Natomiast w tym, nazwijmy to najniższym, najbardziej entry-levelowym modelu jest Avago 3060. Jest to dobry sensor. 30 który? W 3200 macie. A, no ale 30 już chyba jest dostępny już? Jest. Ponieważ wbrew pozorom nawet się cieszy dobrą, pozytywną, tak powiem, odzewem ze strony graczy. Co jeszcze tutaj bym chciał? Dla części z Państwa, którzy może coś słyszeli, może nie, są właśnie dwaj producenci, przepraszam, sensorów. W zasadzie pozostał jeden, ale było 2 Avago, najbardziej taki rozreklamowany wśród graczy, najbardziej taki gamerowa marka sensorów. Oraz Pixar. Pixar i Avago swego czasu to były 2 odrębne, że tak powiem, byty. I Pixar swego czasu tworzył sensory takie bardzo entry-levelowe do takich tanich modeli myszek. Natomiast jak bodajże to było 2 lata temu Pixar przejął Avago, w zasadzie nawet nie całe Avago, a tylko wydział optyczny i zaczęli tworzyć swoje sensory, w tej chwili najlepsze na rynku. Także tak jak wspomniałem, 3 główne korpusy myszek. Avior dla graczy oburęcznych, nazwijmy to uniwersalny, Naos ergonomiczny, no oraz Castor pomiędzy. Jack of all trades. Opinie o Castorze. Typem może nabywców, do tego zacznę najmniejsza, są gracze bardziej dojrzali, bardziej wiedzący, czego chcą, często posiadający jakieś takie zaplecze finansowe, może to nazwijmy nie tylko kieszonkowe, ale potrafiący sobie zadbać o jakieś źródło dochodu. I opinie oraz feedback ze strony społeczności również jest bardziej dojrzały i zbieram, jest tych opinii naprawdę bardzo dużo pozytywnych. Naprawdę można się przejrzeć fora różnego typu, na przykład Pokaz, jest Reality, to są takie fora, może nie wszyscy z Państwa słyszeli, ale są to takie, powiedzmy, wyznaczniki bardziej w takim gamingu konkretnym. Udzielają się tam osoby pracujące dla Logitecha, osoby, które od lat myszki rozbierają, potrafią napisać własny software, naprawdę znają się od nas tak naprawdę technicznych aspektach. No i takie community się tam tworzy właśnie użytkowników, którzy wiedzą o myszkach troszkę więcej. I również tam opinie również są bardzo pozytywne. MIONIX daje tak naprawdę wypowiedzieć się społeczności. Nie narzuca, że tak powiem, tej pomadki na świnie, nie upiększa tych swoich produktów po prostu, żeby, nie wiem, dodać więcej koloru, może jakąś tam dodatkową gumę w bokach i tak dalej, tworzyć nowy model, oczywiście trzeba podnieść przy okazji SRP, cenę finalną dla klienta. Nie, oni tworzą praktycznie coś nowego i
wyznaczają trendy. Jest naprawdę Mionix tutaj takim przodownikiem, to nazwijmy, starając się uczyć własne szlaki, a nie podążać tymi wyznaczonymi, wydecyzjonymi przez innych, przez dodawanie jakichś właśnie świecidełek czy jakichś innych elementów, które teoretycznie mają wyróżnić ich na tej konferencji. Tutaj jest trochę więcej zdjęć Castora. I tutaj parę takich cech. Myszka jest pomiędzy abiorem i naosem, aczkolwiek jest skierowana do graczy praworęcznych. Jest lekko wyprofilowana do graczy praworęcznych. Idealna dla wszystkich typów chwytów. Każdy sobie znajdzie tutaj, każdy typ chwytów znajdzie tą myszkę jako odpowiednie narzędzie do grania czy do pracy. Oraz dla osób, które nie mają jakiegoś tam wyznaczonego typu chwytu, ta myszka ich nauczy naprawdę, jak tą myszkę trzymać, żeby było dobrze. Czterokrotna powłoka kryjąca. Jak część z Państwa wiecie, bo testujecie sprzęt, przynajmniej część z Państwa, to jest taki trochę mankament w myszkach, ta powłoka gumowa, ponieważ jest ona świetna, jeśli chodzi o odczucia myszki oraz to, że no, ten chwyt jest pewniejszy i tak dalej, ale z biegiem czasu, jak ta powłoka zużywa, no to nie wygląda ani ciekawie, ta myszka się zaczyna kleić, no i generalnie jest kicha trochę. Mionix nie idzie na kompromisy, nie jest to tani, entry-levelowy brand, no i też nie oszczędzają na wykonaniu. Czterokrotna powłoka zapewni naprawdę długą żywotność tej właśnie powłoki gumowej. Gracz musi cieszyć tą myszką i wyglądem przez długi czas. No i co teraz z mankamentem? Często w sensorach starszego typu akceleracja pozytywna oraz negatywna nie występuje. Generalnie chodzi o to, że jeśli gracz rusza myszką, używa jej przez jakiś czas, uczy się tak naprawdę, jak ta myszka działa. Jest tak zwana pamięć mięśniowa i tak dalej. Jakakolwiek nieregularność w zachowaniu sensora powoduje tak naprawdę taką konfuzję gracza. Takie zakłopotanie gracza buduje często, jest tak zwany flipshot, często wykonywany w grach FPS, polegający na tym, że gracz nie celuje w cel, tylko rusza myszką i w odpowiednim momencie naciska spust. Bardzo ważnym jest właśnie, by sensor cały czas działał jednakowo, nie zmieniał, że tak powiem, położenia wskaźnika zależnie od tego, jak szybko tą myszką się rusza. Sensor 3030 zastosowany w myszce Castor, tego mankamentu nie posiada po prostu. Czułość 10000 dpi, jak również pewnie część z Państwa wie, że nie, czułość myszy. Trochę błędnie interpretowana jako dokładność, jako to, że myszka jest dobra, nie. Czułość to jest po prostu nazwa polska, takie jest słowo, ale nie ma to nic wspólnego z tym, jak ta myszka będzie dokładna. Po prezentacji mogę wyjaśnić parę tam aspektów technicznych. W każdym razie myszka pozwala na ustawienie wartości 10000 dpi. Można powiedzieć na wyrost, ale jak można, to czemu nie tak naprawdę? Tak? Ale powyżej 5000 interpolowanych. Dokładnie, dokładnie. Taka jest specyfika sensora. I to nie jest tak naprawdę żaden minus, bo tak naprawdę dla gracza wartość dpi powyżej 2000 na wyrost 3000 to jest tak naprawdę już na wyrost. Tutaj mamy jeszcze parę opinii, tym razem o myszce Naos 7000. W myszce Naos, tak samo jak w Castorze, jest dosłownie i Avel i Naos 7000 posiadają ten sam sensor. Tylko no już tutaj jest ta różnica w kształcie. Myszka Naos, tak jak wspomniałem, jest ergonomiczna. Gracze chwytają całą dłonią. Jest po prostu bardziej komfortowa na dłuższy okres czasu grania. Będziemy więcej czasu poświęcać. Naos 8200. Jak już wspomniałem, różnica między naosami polega głównie na sensorze. Ten jest laserowy. Wszystkie, tak jak mówił Krzysztof, Mionix bardzo kładzie nacisk na programowanie. Wszystkie myszki, nawet ta najtańsza, najbardziej levelowa, nazwijmy to, jest dalej produktem pierwszym, jest w pełni wspierana przez oprogramowanie. Makra, podświetlenie itd. Najwyższy model na 8200 posiada oczywiście swój własny procesor, budowaną pamięć, by zachowywać ustawienia, no i wskaźnik wartości dpi, bardzo przydatny. Słuchawki nasze posiadają troszkę, że tak bym nazwał, oryginalny kształt, ale są bardzo wygodne, zachęcam do przetestowania. Co je wyróżnia najbardziej jest to, że mają dedykowane przetworniki danych. Jest to dość słabe, generalnie ciężko jest tak naprawdę o wyciągnięcie specyfikacji na papierze i pokazanie na numerkach, że
te są lepsze, te są gorsze. Najważniejsze są uczucia gracza. I wiele w tej chwili słuchawek ma tak naprawdę bardzo podobne, jeśli nie te same przetworniki w środku. Różnią się odbudową, właśnie jakimiś tam bardziej technicznymi sprawami typu pasmo przenoszenia i tak dalej. Natomiast w naszu zastosowano przetworniki oraz komorę do tychże własnego projektu. To nie jest jakaś kopia, to nie jest tak zwany rebrand OM-owego produktu. Jest to ich w pełni projekt przy współpracy z paroma guru świadka właśnie słuchawkowego. Doszli do optymalnego ustawienia głośników w tych tak zwanych komorach, w których siedzą przetworniki. I zoptymalizowali tak naprawdę reprodukcję dźwięku pod kątem graczy. Ponieważ zdarza się w słuchawkach na rynku, że po prostu grają, tak powiem. Dźwięk jest bardzo płaski, są problemy z pozycjonowaniem, szczególnie jeśli chodzi o tańsze modele. Nasz został właśnie dostosowany do wymogów graczy. No i został również wyposażony w bardzo przyjemne w dotyku nauszniki. No, ktoś, kto grał parę godzin na słuchawkach niezbyt wygodnych, wie, że potrafi męczyć i tak naprawdę wpływa na konflikt rozrywki. Oczywiście mikrofon, gracze się ze sobą komunikują, rzecz oczywista. Napał, to jest słowa elastyczne. Klawiatura Zibal. W tej chwili jedyna klawiatura w ofercie aktualnej Mionixa, posiadająca przełączniki Remix Black. Tak jak tutaj już któryś z Państwa wspominał, przełączniki Remix są na rynku już od lat. Od jakichś 4-5 lat z kolei się pojawił boom na klawiatury mechaniczne dla graczy. I w tej chwili takim królem rynku tych przełączników najbardziej markowe, najlepsze, nazwijmy to są właśnie przełączniki Shelly. Są potem różne brandy chińskie, typu Kaili i tak dalej, imitujące budowę i zachowanie tego przełącznika jednak daleko już tak tam do jakości Shelly. Nie ma co tutaj na tym bardzo tutaj się rozwodzić i mówić, bo najlepiej samemu poklikać. Jeśli mieliście Państwo okazję testować na przykład klawiatury na Kailikach oraz na Shelly, to już Państwo wiecie, jaka jest różnica. Tak? Toprę ewentualnie jeszcze. Tak, a Toprę akurat, tak, jest jeszcze typ tych przełączników pojemnościowych. Są dostępne i do ceny kosmiczne. Są ceny kosmiczne, na chwilę obecną technologię nie pozwala na podświetlenie, aczkolwiek Toprę to jest już w ogóle inna półka i cenowa jakoś, no jakościowa może nie, to jest po prostu inny typ przełączników. Jest zima, pracuje z nowym się. Jest. Tak, Znaczy, no Toprę to też okej, no. I którzy uważają, że te gumki w Toprę to jest tak naprawdę taki fake trochę, nie? Że się producent poszedł na kasę i tak dalej, nie, bo zasada działania przełączników Toprę, one są po prostu szybsze i ten feel właśnie jest trochę inny. Jest według niektórych przyjemniejszy, według innych nie. O gustach się nie dyskutuje, ale tak jak mówię, Toprę jest inna technologia, jest droższa i to tak jak porównywanie klawiatury mechanicznej z podświetleniem do tej co nie ma. To jest zupełnie inna kategoria, co naprawdę. W przypadku Zibala jest to klawiatura właśnie na Remix, podświetlana z podstawką pełnogwiazdek, jest tam narożniku, można sobie podejść poklikać, jeśli ktoś jeszcze nie miał okazji. No i w tej chwili to jest jedyna w ofercie. Kiedy następna? Nie wiem. Zibal już od lat jest na rynku tak naprawdę i w tym momencie trudno konkurować z koncernem, ale często. Tak. Cóż mogę rzec? Jeśli chodzi o rynek klawiatur mechanicznych, mamy teraz taki... Dlaczego to? Nie trzeba naprawdę nie miał. A tam to jest rzeczy, które nie ma. Bo jest kwestia taka. Jeśli ktoś miał, nie wiem, testować budowę Zibala, Wszystkie to jest jakościowo mega, powiedz sam, nie? Płytka stalowa, wszystko praktycznie z tych domowej klasy klawiatur mechanicznych to już ma. Obudowa z wierzchu wszystko zbiera zabudzenia, nie ma ani na wierzchu i tak dalej, się kolseje na przykład. Jest dobrze wykonana, ale mimo wszystko jak obudowę lekko tak przekręcimy, to słychać skrzypienie. Plastikowa budowa. Tak, zgadzam się. Mogłoby tu coś być nowego, ale kwestia jest taka, Mionix produkuje sprzęt dla graczy i tak naprawdę stworzony, nie wiem, to już wejdę na to jednego producenta, ale przez osoby, które grają. To moje piwo. I tak naprawdę to oni już coś mają, coś dostarczają i idą na razie w rozwój myszek. Prawdopodobnie ja nawet o tym nie wiem, może coś rozwijają w klawiaturach mechanicznych, ale w chwilę obecną Zibal zaspokaja tak naprawdę wszystko, co gracz powinien tak naprawdę chcieć. Ma podstawkę, ma 6 Pro bodajże, czyli no, nie jest to super, Wystarczająco. ale mówmy się, no
6 protów wystarczy. 6 protów znaczy, że można dorzucić 6 klawiszy jednocześnie i nie ma problemu, że jakiś klawisz zostanie zarejestrowany. Jest to na przykład, no nie wiem, ktoś może gra w Need for Speeda, jedzie do przodu, skręca w lewo na zakręcie, odpala nitro na shifta i jeszcze sobie wejść na ręczną spację. Na zwykłej klawiaturze z nim. Nawet jeśli jak biegniemy po skosie, czyli spacja do przodu, bo chcemy podskoczyć i jeszcze przeładować, to jest czasami sobie klawiaturę. Jeszcze inny przykład, taki już trochę ekstremalny, ale grając w Jednym na klawiaturze, ja nie wiem, że powiedzą sadyzm, ale grałem i mi się to podoba, na dwie ręce. Bardzo szybko wciskając klawisze też można aktualnie, tak? Zablokowanie klawiatury na tył. Na membrance nie byłem w stanie komfortowo grać w Jednym na Także mówię, ta klawiatura posiada wszystko, tu jest trochę jeszcze więcej informacji o Zibalu. Jak wygląda przełącznik w środku, jest z diodą o podświetleniu oczywiście. Wyjaśnienie keyrollovera, ghosting. Ktoś może powiedzieć, że o kurde, niby się szczycą, że tak znają na gamingu, ale lonem cross-ghostingiem. Generalnie idzie Mionix z duchem czasu i anti-ghosting polega na tym, że przy zruszeniu pewnej określonej kombinacji klawiszy, na przykład weźmy na to kubła, w klawiaturze membranowej, która działa na zasadzie takich współrzędnych, przewidujących ułożenie danego klawisza, może się pojawić na przykład klawisz S. Albo jeśli wnosimy jakieś 4 klawisze, których może się nie rejestrować, bo raz się rejestruje, raz nie. To jest zjawisko duże. Jedne kombinacje będą się rejestrowane, a inne kombinacje już wiem mają drogę. Na przykład. I w pewnym momencie, nawet nie wiem kiedy i kto to zamieszał w branży, ale w pewnym momencie zacząłem to bardzo miksować pojęcie ghostingu, ale nie chcę Państwa o tym zanudzać, ale do czego zmierzam? Mionix idzie w kierunku tego, co się dzieje na rynku. Jeśli gracze mają gdzieś w podświadomości ten ghosting, to oni nie będą na siłę wpychać jakichś swoich, znaczy na nie swoje, ale generalnie nie jakieś racje na siłę, skoro to już gdzieś tam przyjęło i funkcjonuje. No i oczywiście port USB. Jak to przystało na klawiaturę z tej wyższej pozycji. Podkładki standardowe, jak każdy praktycznie producent, 3 takie główne rozmiary. To są seria Saga, jest oczywiście tkaninowa, z gumowanym słowem. Nie będziemy się tutaj nad nimi, że tak powiem, rozwodzić bardziej. Propus 380, klawiatura, ja na to mówię hybrydowa, ale niektórzy to już wiedzą, że jest twarda. Jest ona twarda, bo jest z tworzywa sztucznego, z takiego plastiku. Posiada również gumowany skód. Nie wiem, jak ktoś widział, słyszał, już pewnie o jednej takiej podkładce. Producent zapewnia również w Mionixie taką podkładkę. Sprawdza się na niektórych typach sensorów. Znowu nie będę się rozwodził, szkoda na to czasu, ale różne sensory również obracą na różnych typach podkładek. Mionix sponsorował drużynę SK, znaczy sponsoruje. Posiada oczywiście brandowane logiem produkty, które również można nabyć. Co tam mamy jeszcze? Okej, tutaj mamy informację do Krzysztofa. Jeśli ktoś będzie potrzebował, to potem może nas pisać. That's Swedish. Krzysztof, you wanted to talk about Actually, I didn't want to talk about it because I think most of you are familiar with gaming. But I brought it if somebody has a question or thinks like, oh, gaming is small or something, I would have drawn this up, because this shows you that gaming, and this is hardware only, is bigger than the whole movie business in the world, whole Hollywood. You're talking about a $21 billion market right now for gaming hardware. Oh, it's massive. But I'm sure you knew that. So, no, I don't want to. Okay, so we won't waste any more time. Mam nadzieję, że Państwo poznali markę bliżej. Dziękuję bardzo.